Zabawki dla dużych chłopców, te terenowe oraz te oczywiście użytkowe, na budowę, do pracy i z dużą paką. No właśnie, zapraszam Was na test Volkswagena Amarocka. A Ty, mój drogi widzu, lubisz samochody terenowe? Lubisz pobawić się w terenie? A może interesują Cię samochody ultrasportowe, czy te bardziej normalne? No właśnie, na kanale Motookiem znajdziesz praktycznie wszystko, bo dzięki Waszym subskrypcjom my możemy wybierać odpowiednie samochody. No dobra, ale to przechodzimy do Amarocka. Znacie najbardziej popularne oczywiście terenówki w formie pick-upów. Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Ford Ranger, czy także Ford F-150, oczywiście z za wielkiej wody, Silverado i tak dalej. Pick-upów i jest naprawdę co niemiara. Co prawda o wiele więcej jest dostępnych za oczywiście Wielkim Oceanem, a u nas w Europie te mniejsze, zmniejszone formy w formie Hiluxa, Rangera i tak dalej się pojawiały. Volkswagen nie miał zbytnio za dużo doświadczenia, jeśli chodzi o budowanie takich samochodów, ale stworzył pierwszego Amarocka, który miał dosyć dużo różnych komplikacji w środku, ale nadal był świetnym samochodem w formie pick-upa, który był chyba jednym z najbardziej komfortowych i najbardziej także luksusowych, najbardziej premium samochodów w formie tego pick-upa. No właśnie. A druga generacja Amarocka, która przywędrowała w 2023 roku, jest troszeczkę czymś innym, bo to tak naprawdę jest już Volkswagen, ale w przebraniu, czyli zbudowany przez Forda. Dlaczego przez Forda? No właśnie, bo ostatnia kooperacja Volkswagena z Fordem dosyć mocno się zawięziła. Oprócz na przykład Forda Transita, który jest Cadim w przebraniu i tak dalej, dosyć mocno Ford razem z Volkswagenem zaczęli współpracować. No i tak oto Volkswagen przyszedł ze swoją walizką euro i powiedział do Amerykanów: zróbcie nam konkretnego pick-upa, bo nasz poprzedni niestety miał trochę dosyć dużo wad i nie mieliśmy na przykład odpowiedniego napędu 4x4, a wy się dosyć dobrze znacie. Więc co na co stwierdził Ford: dobra, zrobimy. I tak oto wzięli swojego najbardziej popularnego pick-upa w Europie i stworzyli właśnie Amarocka na bazie najnowszego Rangera, czy Rangera także Raptora. Pod spodem to jest identyczny samochód, jeśli chodzi o ramę, konstrukcję oraz dużo różnych elementów. Jest właśnie zbudowanych tutaj przez Forda, co będziemy Wam także pokazywać delikatnie w tym materiale. Ale okazuje się, że nowy Amarok naprawdę świetnie wygląda i chodźcie porozmawiamy, co tu się wydarzyło. Każdy chyba zna nadwozie terenówki i każdy zna także nadwozie pick-upa. Narysowane dosłownie przez 5-latka, prosta niesamowicie bryła, ale nowe oczywiście konstrukcje także dosyć dobrze wyglądają. W naszym przypadku Amarok także dosyć dobrze wygląda, jeśli chodzi o najnowszą generację. Szary kolor, który mamy tutaj na naszym samochodzie, jest bardzo ultra konkretnym lakierem. Dlaczego? Dlatego, że jest niesamowicie mocno odporny. Jest to bardzo gruby lakier typowo niemiecki, dzięki czemu jazda po krzakach czy po innych elementach dosyć takich ciężkich w terenie nie będzie przysparzać żadnych problemów, bo tak szybko się także nie porysuje. Ogromna połać także jeśli chodzi o blachę, ogromna maska, kilka przetłoczeń oraz także samo wysokie także nadwozie. To robi ten konkretny wzór i dodaje aparycji, jeśli chodzi właśnie o Amarocka. Przód bardzo prosty i bardzo niewielki także zwis. Zobaczcie, jak krótki jest także przód, dzięki czemu faktycznie te kąty natarcia są na odpowiednich poziomach i naprawdę są wyśrubowane, jeśli chodzi o Amarocka. Grill, który jest bardzo ładny, pociągnięty w formie dwóch takich satynowych listewek rozciągających się przez całą szerokość samochodu, a samochód jest naprawdę także szeroki. Zwróćcie uwagę, że to jest 2,20 metra, jeśli chodzi o właśnie szerokość samego samochodu razem z lusterkami. To jest jeden z najszerszych pick-upów aktualnie dostępnych właśnie także na rynku. Oświetlenie to jest bardzo duży wyróżnik tego samochodu. Reflektory zwane IQ Lights to są światła matrycowe, które są zastosowane tutaj przez Volkswagena. Są to światła, które naprawdę bardzo mocno zmieniają także postrzeganie samochodu użytkowego, bo okazuje się, że on tak naprawdę ma całą technologię zaciągniętą dosłownie z Passata. Wycinanie obiektów, wycinanie pojazdów, doświetlanie zakrętów, to Wam się przydaje w samochodzie, który jeździ naprawdę często w niepewnych warunkach i musi mieć większe i lepsze także oświetlenie. Także charakterystyczny taki bardzo ładny pasek LEDowy został tutaj zastosowany, w którym także są ukryte kierunkowskazy. Pod spodem także macie dodatkowy reflektor do świateł także przeciwmgielnych i doświetlenie także zakrętów. Na środku mamy ogromny logotyp Volkswagena, w którym została ukryta bardzo ciekawa funkcja. Jest to kamera 360 stopni, która dosyć często nie jest jeszcze spotykana oczywiście w pick-upach. Pod każdym z lusterek z tyłu oraz z przodu właśnie macie umiejscowioną kamerę, tak żebyście mogli widzieć, co się dzieje z tak dużym gabarytem, jeśli chodzi o ten samochód. Na dole w zderzaku mamy umiejscowiony także radar do wszystkich systemów bezpieczeństwa oraz do najważniejszego elementu, czyli mamy tutaj tempomat autonomiczny razem z utrzymywaniem odległości i utrzymywaniem pasa ruchu, dzięki czemu faktycznie Amarok staje się naprawdę bardzo cywilizowanym także samochodem. Piękny znaczek V6, który
już nam tutaj zwiastuje to, że nie mamy tutaj małego silnika dwulitrowego, tylko konkretną jednostkę, a schodząc sobie delikatnie niżej, zobaczcie także na ten kąt natarcia, tu jest 26 stopni, także kątu natarcia oraz pamiętajcie o tym, że ten samochód jest zbudowany na ramie i z tej ramy są tutaj wyciągnięte dwa konkretne haki, dzięki którym faktycznie możecie naprawdę wyciągnąć ten samochód z różnych opresji, w których czasem może się także znaleźć. No i koła. Koła zawsze w terenówkach musiały być dosyć duże. W pick-upach także są oczywiście dosyć duże na wyjeździe już od razu z fabryki. A jest to wersja Style, czyli ta najchętniej wybierana przez Was do właśnie różnych rodzajów firm. Jeśli chodzi o ten samochód, jest jeszcze wersja Aventura, w którym macie 21-calowe koła, ale naprawdę kto bierze pick-upa na 21-calowych kołach, oprócz oczywiście Dodge'a Rama 1500. Tutaj typowy użytkowy samochód. Macie konkretne, oczywiście wzmocnione także felgi, ale nie są one brzydkie. Są to bardzo ładne felgi, które są polakierowane na czarno, mają spory rand taki chromowany, powiedzmy zatopiony i duże logo także Volkswagena. I zobaczcie na to, że tutaj także jest przykręcone na 6 śrub. Z tyłu także macie sporej wielkości hamulce, jest tutaj 360 mm tarczy oraz także spokojnie dwutłoczkowy zacisk, który potrafi zatrzymać ten samochód, bo on faktycznie jest dosyć ciężki, a może także holować dosyć ciężką przyczepę, więc układ hamulcowy w pick-upie jest także przewymiarowany. No i zobaczcie także na tą konkretną oponę. Mamy tutaj 255 o profilu 65 i właśnie na 18 cali, ale zobaczcie jak wysoki jest właśnie profil tej opony. To właśnie pozwala jakkolwiek zaoszczędzić uszkodzenia także w tej feldze oraz o wiele łatwiej się jeździ wtedy w terenie. Są to Wranglery Territory HT, czyli są to powiedzmy takie lekkie ateki. No i tak jak widać, konkretne nadkola i więcej prześwitu. Samochód terenowy, samochód w formie pick-upa to jest bardzo charakterystyczne nadwozie, no i tak jak widzicie także dosyć dużych rozmiarów. 5,35 metra długości, to jest naprawdę sporej wielkości samochód i uwaga, jeśli chodzi o Amaroka czy Rangera, one są większe niż na przykład Toyota Hilux, która jest najbardziej chyba popularna. Rozstaw osi także jest o wiele większy niż w przypadku Hiluxa. 3,20 m rozstawu osi, co pozwala także wygospodarować więcej miejsca delikatnie na pacę, ale najwięcej tego miejsca jest widoczne właśnie tutaj. W końcu podobno jest więcej przestrzeni niż było. No właśnie i zobaczcie także ile tu jest przestrzeni tak już na pierwszy rzut oka. Nie jest to aż tak małą przestrzeni jak najczęściej widzimy także w pick-upach. Rączka i możemy sobie tutaj wsiąść. I tutaj z tyłu okazuje się, że jest naprawdę bardzo przyjemnie. Jest naprawdę przyjemnie ze względu także, zobaczcie ile mam przestrzeni także na nogi. Fotel jest postawiony pode mnie, czyli pod 1,80 m wzrostu, a przestrzeni na nogi jest naprawdę sporo. Przestrzeni nad głową także jest sporo, więc w końcu Amarok, chociaż jakkolwiek jest w stanie się powiedzmy trochę zbliżyć do tych bardziej amerykańskich pick-upów, gdzie z tyłu faktycznie jest tego miejsca co niemiara, a tutaj jest po prostu naprawdę dobrze, tak jak w typowym na przykład Golfie. Dosyć dobre materiały także wykończeniowe, tutaj jest przyjemna skóra, na środku przechodzi delikatny tunel, ale na środku także zamontowano właśnie nawiewy do klimatyzacji, dzięki czemu ten tylny rząd nie traci też na komforcie, jeśli chodzi o temperaturę. Mamy też gniazdko 230 V, które jest w stanie także obsłużyć nawet urządzenia o mocy 150 W. Jest tu standard amerykański oraz standard europejski. I trochę bardziej tradycyjne 12V złącze. Mamy tutaj kieszonki na telefon. Pojawił się także bardzo przyjemny podłokietnik, który po prostu jest także duży, w miarę mięsisty oraz ma dwa duże miejsca także na kubeczki na środku, więc za to ogromny plus. Ale to co najbardziej mi się podoba to jest ta postura oraz to jak tutaj siedzę. Nie siedzę tak jak zawsze. Tam najczęściej siedzicie dosłownie tak jak na ławce. Tutaj jest bardziej przyjemnie. Tyłek troszeczkę opada w dół oraz ta pozycja jest naprawdę wygodniejsza. Jechali z nami razem znajomi nad jezioro i okazało się, że naprawdę z tyłu nie narzekali na komfort jazdy, jeśli chodzi o Amaroka, więc to jest naprawdę duży plus dla Forda oraz także dla Volkswagena, że udało im się tu wygospodarować trochę więcej miejsca i jest naprawdę wygodnie. Jak to z terenówki? Wręcz się wypada, a nie wysiada. Amarok występuje tylko i wyłącznie w wersji z podwójną kabiną, nie ma żadnych półtorówek albo pojedynczych kabin, tutaj jest jedna dosłownie wersja. Nie zmienia to faktu, że zobaczcie jak on fajnie wygląda. Ten szary kolor bardzo ładnie także kontrastuje sobie z delikatnymi chromami, które są takimi przyjemnymi dodatkami w takim dużym samochodzie. Chromowane listwy, chromowane klamki, chromowane ogromne lusterka, które są naprawdę dosyć wielkich rozmiarów, ze względu na to, że faktycznie możecie ciągnąć tym samochodem duże, konkretne przyczepy, więc także macie dosyć duże lusterka od razu w standardzie i tak jak wspominałem,
kamery od systemu 360 stopni. Żadnych railingów, żadnych progów, co jest najfajniejszą formą tego samochodu właśnie, bo nie ograniczają także prześwitu, a prześwit jest także spory. 24 cm mówi producent o prześwicie, ale tutaj w naszej wersji bez żadnych progów mamy prawie 29 cm prześwitu i to jest naprawdę bardzo fajny element, jeśli chodzi o jazdę w terenie, bo te progi w żadnej formie nie ograniczają Wam możliwości terenowych. Jakbyście chcieli mieć ładne progi aluminiowe, musicie zakupić sobie wersję Aventura. No i co? Przechodzimy sobie do tyłu, czyli do paki. A jako, że jest to konstrukcja w formie pick-upa, to charakterystyczną rzeczą dla pick-upów jest resor piórowy z tyłu. I faktycznie, jeśli chodzi o Amaroka, także występuje tutaj resor piórowy z tyłu, ale on jest bardzo fajnie zestrojony, bo nie jest taką piłeczką ping-pongową bez obciążenia. Ale chciałem Wam zwrócić uwagę na to, że widać tutaj także oczywiście konstrukcję ramową tego samochodu, ale zobaczcie, jak dużo jest otworów technologicznych pootwieranych w tej ramie. Ale zobaczcie także na ten duży otwór technologiczny, który jest oczywiście wzmocnieniem ramy. Przelatuje on z lewej na prawą stronę samochodu i niestety nie jest niczym zabezpieczony. Więc uważajcie tym samochodem, jak jeździcie w terenie, bo niestety wyczyszczenie ramy jest dosyć problematyczne. Dla mnie te wszystkie otwory raczej powinny być pozaślepiane po to, żeby rama była jak najdłużej po prostu zdrowa. No, pick-up, czyli konkretny element i także oczywiście najbardziej charakterystyczny dla różnych rodzajów farm oraz tych największych oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Bardzo charakterystyczny na dworze, ciężko jest także odróżnić. Jeśli chodzi o Forda Rangera czy właśnie Amaroka, są to praktycznie identyczne zbudowane samochody. Różnią się dosłownie jednym elementem, czyli światłami. Światła, które w Rangerze są dosłownie całym elementem, tak w Amaroku są dosłownie tutaj wycięte za pomocą takiego elementu plastikowego i zaślepione, po to, żeby były troszeczkę inne i inaczej wyglądały. Nie zmienia to faktu, że są to w pełni LEDowe światła, które naprawdę fajnie działają oraz mają taki bardzo ładny styl. Tak, to mamy dosyć prostotę, oczywiście jeśli chodzi o tą tylną część. Wielki napis Amarok wytłoczony na klapie, ogromne logo Volkswagena, w której także jest umiejscowiona ta kamera, zwykła rączka oraz duży, konkretny, praktycznie powiedzmy plastikowo-stalowy zderzak, który ma także dołożone takie elementy chromowane. Napis 4Motion odpowiadający także za napęd, który jest tutaj zrealizowany, no i V6. No i na sam koniec także warto wspomnieć o tym, że nawet w takiej podstawowej wersji dostajecie już takie wyposażenie jak właśnie hak. Hak, który możliwość ma pociągnięcia 3,5 tony spokojnie przyczepy, czyli możecie wozić tym konie, przyczepy czy różnego rodzaju samochody na lawetach, jeszcze inne ciężkie lawety, tylko pamiętajcie, że musicie mieć wtedy kategorię B+E, bo sam samochód także waży 2 tony 300 kg. No i to co najważniejsze, czyli paka. A tutaj nie uświadczycie żadnego amortyzatora czy czegokolwiek, żeby ta dosłownie klapa opadła w jakiś dystyngowany sposób. Tutaj nic takiego zbytnio nie ma. To ma być prosta, użytkowa oczywiście wersja. Jeśli chodzi o to, nasza paka jest także wykonana w bardzo fajny sposób, bo jest pokryta powłoką Raptora, która po prostu jest bardzo kropowata i także jest o wiele łatwiejsza w czyszczeniu i to naprawdę widać. Jest bardzo mocno odporna, nieważne co tutaj wrzucicie, czy paletę, czy cement, czy piach, to wszystko będzie tutaj dobrze przewiezione oraz także nie będzie problemem z wyczyszczeniem także całej tej kubatury. Wchodząc i opowiadając Wam, co tu się znajduje, nie znajduje się zbytnio za dużo, bo to jest oczywiście prosty element, który nie ma zbytnio dużo elektroniki czy jakichś różnych feature'ów. To jest także prosta wersja, w której nie ma żadnej rolety elektrycznej, nie ma żadnych dodatkowych spoilerów, ale szczerze powiedziawszy, to jest taka wersja, którą najczęściej kupujecie. Ze względu na to, że kiedy macie roletę, tutaj jest problem wtedy z załadowaniem 2 europalet, chociaż i tak jest minimalnie z tym mały problem. Tutaj według producenta macie 1,60 m długości, jeśli chodzi o pakę i macie możliwość wsadzenia dosłownie 2 palet, jeśli chodzi o rozmiar euro. Co prawda okazuje się, że żeby przewieźć te 2 palety, musi być także otwarta tylna burta, bo jakbyście chcieli zamknąć, to niestety dosłownie nie zamkniecie tego. Fajnie, bo macie dosłownie 3 różne rodzaje haków, jeśli chodzi o lewą, jak i prawą stronę oraz pojawiło się także tutaj podświetlenie LEDowe, które jest sterowane z kabiny, dzięki czemu także tutaj jest naprawdę także widno. No i co ważne, ta powłoka jest także konkretna i odporna, no i na samym środku także ładnie wytłoczony napis Amarok i to jest tak naprawdę tyle. Możliwości przewozowe, spokojnie możecie załadować tutaj nawet tonę ładunku bez żadnego problemu. Amarok to udźwignie ze względu na to, że po prostu ma zawieszenie bardziej odporne od na przykład Rangera, Raptora, bo po prostu jest także na resorze piórowym. Ford ani Volkswagen nie lubią się bawić kompletnie w małe silniki i to ja bardzo, szczerze powiedziawszy, rozumiem w przypadku takich samochodów. Samochody użytkowe
samochody ciężkie i samochody, które mają być jako holownik, takie samochody muszą posiadać naprawdę gruby silnik. No i tak jest także w przypadku pierwszego Amaroka oraz właśnie drugiego Amaroka. W pierwszym Amaroku mogliście spotkać się z 3-litrową V6 TDI, która była montowana na przykład w Audi Allroad A6 i była dosyć znanym także silnikiem, też o pojemności 3 litrów, też V6 i też o mocy okolice 250 czy nawet 270 paru koni. Teraz w tym przypadku został zastosowany inny silnik. Nie jest to konstrukcja Volkswagena, ale jest to konstrukcja właśnie Forda, a tak naprawdę jest to konstrukcja Land Rovera i Jaguara, jakby dokładnie tutaj pogrzebać. 3 litry V6 TDI, naprawdę fajny motor, 240 koni i bardzo konkretny moment obrotowy, aż 600 Nm momentu obrotowego. Jest naprawdę tutaj konkretny motor, żeby to wszystko pociągnąć. Połączone także z tym napędem 4Motion, który tak naprawdę nie jest już 4Motion, tylko jest nowoczesną edycją napędu Forda. Uważam, że to jest świetne połączenie. Turbo naprawdę ma konkretną wielkość oraz tak bardzo fajnie wstaje. Czuć, jak ten moment obrotowy jest dystrybuowany na koło i nie czuć kompletnie zwłoki, jeśli chodzi o napędzanie tego samochodu, i to będzie też ważne przy ciągnięciu właśnie takich ciężkich różnych rodzajów przyczep. Podstawowa wersja Amaroka ma także niewielki silnik, bo możecie mieć tutaj 2-litrowe TDI o mocy 170 koni znane z Passata, ale szczerze powiedziawszy od razu możecie sobie to odpuścić, bo cena jest na tyle niewielka w formie różnicy, że od razu wybierajcie wersję Style, która posiada od razu właśnie silnik 3.0 TDI V6. Jeśli chodzi o przyspieszenie, 8,8 sekundy do pierwszej setki, a jest to także polepszane dzięki napędowi 4x4, który może być właśnie w tym trybie auto. No i żeśmy oczywiście dla Was to sprawdzili, bo kto jak nie my. No i tak jak widzicie, ten silnik do czystych teraz idealnie także nie należy, ze względu na to, że jest przygotowany do ciężkiego terenu. Silnik, który ma także świetną kulturę pracy. Jak na V6 to jest wręcz idealna kultura pracy, nie słychać kompletnie tego klekotu diesla i to, co najważniejsze, to jest także, zobaczcie, jak wysoko jest poprowadzony dolot. 80 cm brodzenia, jeśli chodzi o samochód w formie Amaroka, to jest naprawdę konkretna wartość i zobaczcie, że dolot jest wyprowadzony praktycznie pod samą górną część maski, dzięki czemu możecie faktycznie brodzić naprawdę w grubych, konkretnie kałużach. I to jest bardzo fajne. Średnie spalanie na poziomie 10,2 litra, maksymalnie do 12-13 litrów ropy. Czas na spalanie na trasie. 123 km zrobione, prędkość cały czas praktycznie 140 km na godzinę i okazuje się, że Amarok przy takiej prędkości jedzie jak typowy Volkswagen Passat oraz jak także jest oszczędny. 11,7 litra przy 3-litrowym V6 TDI. No wow, jestem naprawdę zdumiony, jak to jest oszczędne. To jest też konkretny wynik, dzięki czemu możecie przejechać od 600 nawet do 800 km na jednym tankowaniu, bo zbiornik posiada 80 litrów. No to się zgadza, zgodnie z deklaracją 80 litrów, czyli 79 plus jakaś minimalna rezerwa, którą jeszcze żeśmy mieli, no to się zgadza. Tyle kosztuje tankowanie do pełna naszego Amaroka. Czarnego, pięknego złota, które napędza ten silnik. No właśnie, i to jest bardzo fajny element, że ten samochód jest także oszczędny na trasie. No i to tyle, jeśli chodzi o silnik, więc możemy się pozamykać, jeśli chodzi o maskę i jedziemy dalej z tematem. Zamykam drzwi i opowiem Wam także o fotelach. Fotele, jeśli chodzi właśnie o Amaroka, to jest bardzo fajny element wyróżniający ten samochód właśnie na rynku pick-upów, bo okazuje się, że da się zrobić wygodnego także pick-upa. Fotele, które są tutaj zastosowane, oczywiście są to fotele te z konstrukcją powiedzmy Ergo Active, ale są naprawdę bardzo wygodne. Jak na pick-upa i jak na standard właśnie samochodów użytkowych, warto to pochwalić, że tutaj jest typowo tak jak w Volkswagenie. Długie dosyć siedzisko, także dosyć mocno wyprofilowane boczki po to, żebyście nie latali na lewo i na prawo w terenie, oraz połączone jest to wszystko także ze skórą oraz z mikrofibrą i to w wersji podstawowej Style.
Dobrze to wygląda, jasne, połączone także z ciemnym, połączone także z delikatnymi, jasnymi nitkami i to bardzo lubię. I co ciekawe, występuje także tutaj elektryka bez żadnej dopłaty i jest to elektryka lewego, jak i prawego fotela, włącznie nawet z odcinkiem lędźwiowym, więc dłuższe road tripy także tym pick-upem uważam, że będą naprawdę wygodne. No to czas było powiedzieć trochę o wnętrzu, a jeśli chodzi o Amaroka, możecie czuć się tutaj zadbani w szczegółach i nie czujecie tutaj tego samochodu użytkowego w żadnej formie. Nie czujecie się jak w ciężarówce, tu naprawdę są świetnej jakości także materiały, tak jakbyście siedzieli dosłownie we wnętrzu najnowszego Passata, czy dosłownie Golf. Wnętrze jest bardzo dobrze wykonane. Górna część deski rozdzielczej jest pokryta skórą. Co prawda jest to trochę twardsza skóra i bardziej odporna na wszelakie różnego rodzaju rzeczy. Jest to także samochód użytkowy, w którym po prostu te materiały muszą być troszeczkę bardziej odporne. Przeszycie delikatną nitką oraz pojawiły się także takie bardzo ładne dekory, które na przykład są w formie takiego imitacji drewna, a tutaj na przykład także jest schowany właśnie za tą pokrywką, także niewielkich rozmiarów, ale konkretny także schowek, na które możecie polegać. Pod spodem już pojawiają się twarde oczywiście materiały, pojawił się także schowek na jakieś większe elementy, ale nawet jest to wszystko ładnie także wykonane. Delikatne dodatki w formie chromowanych nawiewów, boczki drzwi, które są wykonane tutaj z miękkiego wykończenia, dzięki czemu możecie jechać sobie na łokieć farmera i nie będzie Was to zbytnio tutaj irytować. I miękki podłokietnik pod spodem. Ciekawymi elementami są także klamki, które są ukryte nie w standardowym miejscu gdzieś tutaj na tej wysokości, tylko są dosłownie ukryte tutaj w formie właśnie tego miejsca, gdzie najczęściej zamykacie drzwi. Wygodny element, za który możecie otworzyć oraz dosłownie zamknąć drzwi. Fajny patent, stosowany oczywiście także w Fordzie. To od razu widzicie to, że macie kierownicę zaciągniętą z jakiegoś Golfa albo właśnie z Passata, tylko to jest ta kierownica, która najbardziej mi pasuje, czyli z fizycznymi, tradycyjnymi dosłownie przełącznikami. Fajne koło kierownicy wykonane także z przyjemnej jakości skóry. Jest to matowa skóra obszyta czarną nitką, bardzo dobrze leżąca także w dłoniach i jest to dosyć niewielkich rozmiarów, także kierownica jak na tak duży samochód. Mamy po lewej stronie sterowanie aktywnym tempomatem, podgłaszanie lub ściszanie radia, a po prawej stronie mamy sterowanie także ekranem multimedialnym, który jest przed nami. Wszystkie multimedia zostały tutaj zaprojektowane przez Forda, ale zostały także zastosowane tutaj grafiki oraz wszystkie elementy, symbole właśnie z grupy Waga, dzięki czemu czujecie się dosłownie tak jak w Volkswagenie. Sterowanie właśnie tym ekranem, na którym jest naprawdę sporo różnych funkcji. Macie bardzo rozbudowany komputer pokładowy, a także i możecie personalizować sobie lewy wskaźnik i także prawy wskaźnik, jeśli ten komputer pokładowy. I to mi się bardzo podoba, bo to jest naprawdę wszystko intuicyjnie zaprogramowane, a także jest dosyć dużo informacji dla kierowcy, włącznie z temperaturą oleju silnikowego czy temperaturą skrzyni biegów, bo w terenówce także warto sobie to gdzieś w jakichś różnych formach kontrolować. Jest stan oleju, macie także ciśnienie w oponach, co jest też ważnym elementem, zasięg AdBlue i także macie odpowiednie tryby do na przykład holowania, w którym widać także imitację przyczepy oraz systemy autonomiczne także są przystosowane do tego, żeby ten samochód mógł jeździć z przyczepą, bo macie coś takiego jak stabilizacja toru jazdy razem właśnie z ładunkiem na przyczepie. Tryb terenowy, w którym macie kołysanie wzdłużne, poprzeczne, wszystkiego różnego rodzaju elementy, rozdział mocy przez napędy, no można się tutaj nawet trochę pobawić, włącznie z tym, że macie bardziej zaawansowane statystyki, takie jak godziny pracy silnika, tak jak dosłownie w koparce. Po lewej stronie macie taki niewielki panel, ale to jest bardzo fajny panel od sterowania także światłami oraz pojawiło się tu kilka możliwości, jeśli chodzi o sterowanie podświetleniem także deski rozdzielczej i podświetleniem na przykład paki, czy włączeniem maksymalnego nawiewu zimnego lub ciepłego powietrza, co uważam, że jest świetnym elementem, bo klimatyzację trochę tutaj niestety pogrzebali troszeczkę w nowoczesnej formie. Tak jak widzicie, dosyć dużej wielkości ekran, pionowo ustawiony, tak jak w różnych Fordach, czyli w Fordzie Mustangu, Mach-E, czy jeszcze właśnie w Rangerze Raptorze i kilka podstawowych przycisków pod spodem, takimi jak do sterowania właśnie trybami jazdy, do wyłączenia systemu Start-Stop, czy włączenia systemu Auto Hold i menu klimatyzacji, które się otwiera i musicie sobie wybrać i co byście chcieli zrobić właśnie z klimatyzacją. Sterujecie niestety na ekranie za pomocą dotyku i jest to najbardziej upierdliwa rzecz, bo w takim samochodzie trafić w ten plus i minus niestety nie jest łatwo i za każdym razem trafiacie w jakąś inną funkcję niż to, co byście chcieli. Fotele są także trójstopniowo podgrzewane, a także i nawet podgrzewana jest kierownica i przednia szyba i tylna szyba, więc dzięki temu nie musicie skrobać przedniej, jak i tylnej szyby
w zimę oraz macie ciepłe stołki oraz ciepłą także kierownicę. Kilka różnych podstawowych funkcji, takich jak pojazd, radio, telefon czy nawigacja i cały ten system naprawdę działa bardzo sprawnie. To jest coś, co Ford także zaprogramował bardzo dobrze i działa naprawdę także wręcz świetnie. Za jednym przyciskiem macie także Android Auto albo Apple CarPlay w wersji bezprzewodowej, więc spokojnie macie Wasze ulubione mapy, połączenie z Waszym telefonem. Tutaj, kiedy klikniecie sobie Mode, to oprócz trybów jazdy macie kamery, asystenty kierowcy, holowanie, parking i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę sporo. I tak jak teraz widzicie, macie możliwość zobaczenia lotu ptaka z kamer 360 stopni oraz także przedniej, bądź nawet także tylnej kamery, włącznie z tym, że widzicie, gdzie kulka haka, w które miejsce dokładnie będzie się kierować. Dwa porty USB-C, czyli USB-C oraz USB-A, złącze 12V i ładowarka indukcyjna do Waszego smartfona. Że nowoczesna gałka do wybierania biegów, oczywiście już typowo właśnie z Forda Rangera i tutaj po lewej stronie macie plus jak i minus do sterowania i do wyboru ograniczenia ilości biegów w tym samochodzie, bo jest ich aż 10. Macie sterowanie napędem, hilt holder czy blokadę także napędu. No i miejsce na kubeczki i także sporej wielkości także podłokietnik, co prawda niestety troszeczkę wątpliwej jakości, dosłownie widać kto produkował ten samochód, bo to nie jest kluczyk Volkswagena, tylko jest to kluczyk Forda. No, więc oczywiście, że Volkswagen Amarok da Wam największą możliwą frajdę z jazdy wtedy, kiedy zaczynacie jeździć po szutrowych drogach, wtedy, kiedy zaczniecie wybierać trochę bardziej alternatywne oczywiście trasy dojazdu do wszelakich możliwych miejsc, bo w końcu macie pick-upa z napędem 4x4, który po prostu radzi sobie wręcz fenomenalnie, jeśli chodzi o różnego rodzaju nawierzchnie, czy właśnie bardziej tereny leśne. Niesamowita przyjemność jest wtedy, kiedy za Wami się po prostu kurzy z tej szutrowej drogi, czy z tej piaskowej drogi, no jest to wręcz niewyobrażalne. No tak, ale porozmawiajmy sobie także o tym, że ten samochód jest niesamowicie dobry także właśnie w różnych warunkach, ale także w warunkach normalnej, codziennej jazdy. To jest wręcz bardzo niesamowite, jak Amarok jest tak naprawdę dużym Passatem na wielkich 4 kołach z naprawdę sporej wielkości prześwitem i naprawdę także dobrymi właściwościami jezdnymi. Dużo się także zmieniło, jeśli chodzi oczywiście o zawieszenie. Zawieszenie także pozostało w takiej tradycyjnej, standardowej formie, ale nie zmienia to faktu, że zostało bardzo fajnie, płynnie zestrojone. Przód niesamowicie dobrze wybiera różnego rodzaju nierówności. Tył naprawdę mało podskakuje jak na samochód, który jest zbudowany właśnie na resorze piórowym z tyłu i to jest wręcz bardzo niesamowite, jak to potrafi bardzo przyjemnie także jeździć. Jeśli chodzi o napęd 4x4, warto zwrócić uwagę, że tutaj jest kompletnie inny względem tego, co było w pierwszym Amaroku, bo po prostu tutaj za to zabrał się już właśnie Ford. Ford postanowił zastosować tutaj swoje najnowsze rozwiązanie, ale oparte o tradycyjną technologię, czyli mamy tutaj pokrętło do wyborów oczywiście trybów jazdy, jeśli chodzi o napęd tylko i wyłącznie na tył plus także napęd naprzód, wtedy już mamy 4H normalne, tradycyjne do jazdy w terenie lub 4 z reduktorem, ale pojawił się tu nowy tryb, który jest zwany 4 Auto, 4WD Auto i jest to tryb taki sam jak na przykład w Jeepie Wranglerze czy jeszcze w paru innych samochodach, gdzie się pojawił, czyli możliwość jazdy po normalnych terenach właśnie z napędem 4x4 w trybie automatycznym, dzięki czemu w końcu tracimy to dziwne niepoczucie niebezpieczeństwa w tych samochodach ze względu na to, że mamy tylko i wyłącznie napędzany tył, dosyć lekki niestety tył, bo kiedy nie ma tam żadnego ładunku, to niestety podczas jazdy w deszczu na dosyć niepewnej jakości asfalcie dosyć często te samochody potrafiły zarzucić dosyć mocno tyłem i po prostu były dosyć mocno niestabilne. Tutaj już po prostu tego nie ma. Amarok w tym wydaniu to jest oczywiście rasowa terenówka, za którą się zabrał Ford i zaczynamy od tego, że macie takie bardziej laickie tryby typu Eco, ładunek razem z przyczepą, śliska nawierzchnia, muł kolejny czy głęboki śnieg i piasek. I wtedy, kiedy korzystacie z tych trybów, automatycznie samochód przełącza się w dane tryby napędu od 2H po 4H, włącznie nawet z blokadą, po to, żeby miał odpowiednie właściwości terenowe. Ale znając nas i znając ludzi, którzy znają dosyć dobrze te samochody użytkowe w formie pick-upów, wiedzą, na jakiej zasadzie działa całe pokrętło i całe rozdzielenie momentu obrotowego i dystrybucja mocy na koła. I to jest bardzo fajne także w Amaroku, że pojawiło się troszeczkę nowych trybów. Mamy tryb 2H, czyli standardowy tryb do zabawy, czyli mamy tylko i wyłącznie tryb napędzania tylnych kół RWD, plus do tego, co ciekawe, możecie zapiąć sobie nawet w tym trybie, nieważne z jaką prędkością, zapinacie sobie blokadę tylnego mostu, dzięki czemu macie naprawdę dosyć duży fan z zabawy, bo ten samochód zaczyna zamiatać tyłkiem wręcz niesamowicie.
I to jest oczywiście mega zarąbiste, że kiedy macie zapięty ten tylny napęd, możecie cały czas korzystać z tej tylnej blokady. Praktycznie do 50, a nawet do 60 km na godzinę bez żadnego problemu możecie kręcić bączki, bo macie spięty dyfer z tyłu, który daje wam oczywiście cały czas napęd na te oba tylne koła, dzięki czemu macie tak dużo zabawy. Następnym trybem jest tryb 4 Auto i to jest bardzo duża nowość. Mamy tutaj skrzynkę rozdzielczą, która dystrybuuje moc pomiędzy przednim a tylnym właśnie mostem. Dzięki temu trybowi możecie także jeździć po normalnym asfalcie z napędem 4x4, bo automatycznie przednia oś, która tutaj jest także zaznaczona, jest odpinana lub zapinana, dzięki czemu faktycznie możecie jeździć po asfalcie też z napędem 4x4. Dobra, bla 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 bla. Tak, wiem, czasem potrafię przynudzać za bardzo technicznie, więc przechodzimy także do działania i sprawdzamy tryb automatyczny w najgorszych możliwych warunkach, czyli po prostu na ostrych, żwirowych podjazdach, naprawdę bardzo stromych. A tu się okazuje, że naprawdę ten system działa bardzo dobrze i wie, w którym momencie faktycznie ma przenieść tą moc także na przednią oś i nie ma problemu także ze zjazdem, czy z właśnie wjazdem. Wszystkie te podjazdy żeśmy robili właśnie w trybie automatycznym po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie to będzie dobry sposób na to, żeby laik nawet po prostu pobawił się w terenie. No tak, ale nie byłbym sobą, gdybym jednak nie zapiął tego napędu i nie sprawdził, co się stanie, kiedy staniemy na tej górce i faktycznie wciśniemy gaz do oporu. No, tak jak widać, Amarok zamienił kołami, ale wjechał bez żadnego zająknięcia. No i przechodzimy sobie także do kolejnych trybów, czyli 4H. Tutaj już mamy o wiele większą zabawę, mamy 4x4 zapięte cały czas i jest to tryb oczywiście do wyższych prędkości. No i faktycznie tak jest, zapiliśmy sobie 4H i zaczęliśmy jeździć po najgorszych możliwych oczywiście wertepach, jakich pick-upy nie lubią, czyli tam, gdzie się im kończy prześwit ze względu na bardzo długi rozstaw osi, czyli na muldach. No właśnie, i przy takich oto próbach wtedy pick-upy mają dosyć sporo problemów, ze względu na to, że najczęściej ich prześwit jest ograniczony przez jakieś bardzo ładne progi, po których możecie wsiąść wygodniej do samochodu. Ten samochód tego nie miał, dzięki czemu faktycznie wjeżdżanie po takich nierównościach i wykorzystywanie w 100% wykrzyżu, który widzicie teraz na ujęciach, faktycznie można to zrobić i Amarok wtedy jest nie do zatrzymania i całą swoją oczywiście formą zawieszenia jest w stanie utrzymywać trakcję na kołach, dzięki czemu faktycznie mamy jak się odepchnąć, bo wtedy, kiedy koła są na podłożu, my mamy wtedy trakcję. Ale zobaczcie, że te kąty natarcia, zejścia, czy także i rampowy, naprawdę przy tak dużym prześwicie i bez tych progów robi to po prostu wrażenie, więc ja wybieram pick-upa zawsze, po prostu bez progów. No i na sam koniec trzeba sprawdzić faktycznie, jak wyglądają te kąty rampowe, kąty zejścia i kąty natarcia, czyli robimy pełen wykrzyż zawieszenia. Zobaczcie, jak w stanie jest się schować ładnie koło, a jak tylne także ładnie wyprostować. I tak, spokojnie, samochód się jeszcze nie przewróci, na pewno przy takim kącie, więc... ale pokazuje to, jak dzielnie i jak dobrze skonstruowane jest zawieszenie przez Forda oraz także jak duży ma faktycznie wykrzyż, dzięki któremu mamy tą trakcję. Oraz gdy chcemy już naprawdę zacząć się bawić, także już w naprawdę grubych, niezłych piaskownicach albo po prostu w konkretnym błocie, wrzucacie sobie neutral i zapinacie teraz w tym momencie także tryb 4L, czyli 4 z reduktorem. No i wtedy zaczyna się, moi drodzy, zabawa. Czyli mamy o wiele więcej momentu, o wiele więcej mocy na kołach, a jakby ta V6 i tak już ma naprawdę tego dużo. Ale kiedy wrzucacie reduktor, macie także większą precyzję w terenie. Jesteście w stanie naprawdę o wiele bardziej precyzyjnie jeździć i dozować także gaz. Podczas wjazdu czy zjazdu właśnie z górek reduktor jest wymagany, dlatego w takich samochodach, które są przystosowane do ciężkiego tyrania w terenie, to jest bardzo ważny element, który daje Wam bezpieczeństwo. ESP jest automatycznie wyłączane i następnie możecie sobie, jeśli będziecie chcieli, będziecie mieli spore wykrzyże, tam gdzie koła mogą nie docierać idealnie do podłoża, zapinacie sobie blokadę tylnego mostu i to zrobi z tego samochodu naprawdę niesamowitą, ultradzielną terenówkę, nawet z jedną tylną blokadą, a Amarok potrafi zrobić naprawdę dużo. No i faktycznie potrafi zrobić dużo. Zobaczcie na nasz podjazd, który jest naprawdę stromy, nie jest równy i tutaj bez blokady tylnego dyfra żadna terenówka raczej nie wiedzie, bo po prostu skończy się trakcja na tylnych kołach.
I tutaj widać tą przewagę po prostu Amaroka, który ma cały arsenał po to, żebyście mogli wjechać praktycznie w każdą możliwą dziurę na budowie, czy dosłownie u waszego inwestora. I to mi się podoba w tym sprzęcie, że praktycznie jest bardzo uniwersalny i może wjechać wszędzie, gdzie sobie zamarzycie. No, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie spróbowali wykorzystać tego całego arsenału w naprawdę konkretnej sadzawce. Ale oczywiście nie samym terenem człowiek żyje, to jest taka jedna z części tego samochodu. Chodźcie, pojedźmy sobie na zwykłą, normalną drogę asfaltową i tam Wam opowiem już wszystko, jeśli chodzi o jazdę po asfalcie. No, więc wróciliśmy na tereny asfaltowe i teraz mogę Wam spokojnie opowiedzieć, jak ten samochód jeździ po zwykłej, normalnej drodze, wtedy kiedy go używacie jak tradycyjnego, normalnego SUV-a, a nie jak pick-upa z prześwitem prawie 30 cm i naprawdę konkretnymi oponami, kolwiek już powiedzmy chociaż trochę terenowymi. Wszystkie progi zwalniające, inne takie rzeczy przestają praktycznie istnieć, bo bierzecie je dosłownie pomiędzy swoje przednie koła, bo jest na tyle dosyć mocno szeroko. Ten samochód jest naprawdę świetnie wyciszony. Nie byłem w stanie uwierzyć, jak dobrze Amarok jest wyciszony względem na przykład Toyoty Hilux czy Isuzu D-Maxa, którym jeździłem w tamtym roku. To jest po prostu niesamowita przepaść. 140 km na godzinę spokojnie można podróżować tym samochodem po prędkości autostradowej. Nie robią na nim wrażenia ani w spalaniu, ani także oczywiście jeśli chodzi właśnie o wygłuszenie. Jest naprawdę cicho, jest naprawdę komfortowo i ten samochód nie prowadzi się jak wóz drabiniasty, tylko naprawdę pewnie jedzie także przy takich wysokich nawet prędkościach. I to mi się mega podoba, że on po prostu jeździ jak typowy, normalny Passat, tylko że jest po prostu większych rozmiarów i jeszcze dłuższy. A ta pewność prowadzenia jest też niesamowicie dobrze wyczuwalna na przykład na zakrętach. Różnego rodzaju zakręty, najczęściej w takich samochodach typu pick-up, wiążą się z tym, że jednym lusterkiem trzecie po krawężniku, a prawym zaczynacie już celować w pieszego, który jest na wysokości po prostu 1,5 metra. Niestety tak jest. Tutaj jest kompletnie inaczej. Okazuje się, że zestrojenie zawieszenia w Volkswagenie Amaroku Ford tutaj zrobił niesamowitą dobrą robotę, ze względu na to, że po prostu ten samochód oczywiście trochę się buja, ale jest bardzo precyzyjny i bardzo także statycznie się prowadzi nawet przy wyższych prędkościach, jeśli chodzi o pokonywanie takich różnych łuków. I to jest wręcz fenomenalne. To rzadko który pick-up potrafi naprawdę tak jeździć, oczywiście oprócz Forda Rangera, Raptora. Jeśli chodzi o cały silnik 3.0 TDI V6, jedna z najlepszych jednostek, jakie chyba możecie sobie wyobrazić w takich samochodach. Hilux ze swoim 2.8 może naprawdę się schować. Tam nie ma zbytnio mocy, kultura pracy jest słaba, a skrzynia biegów jest po prostu irytująco dramatyczna. Tutaj w tym przypadku jest naprawdę bardzo fajnie. Naciskacie pedał przyspieszenia i ten samochód naprawdę ma dużo momentu obrotowego i naprawdę szybko potrafi się także rozpędzić. Macie takie średnie 8,5-9 sekund z tylnym napędem właśnie załączonym lub także, tak jak teraz w tym momencie mogę przełączyć, mam włączony teraz tryb 4 auto i wtedy, kiedy przednia oś uzyska jakikolwiek uślizg, momentalnie jest przenoszony także napęd na przednie koła, trochę tak jak kiedyś było w Haldexie. Moment obrotowy jest naprawdę duży i naprawdę czuć, że ten samochód ciągnie. Czy pociągniecie dużą, długą, ciężką przyczepę, czy pociągniecie kemping, czy pociągniecie konie, czy załadujecie na niego tonę, to nie będzie dla niego większego problemu. 600 Nm momentu obrotowego, 3-litrowa porządna V6, która tutaj pracuje i te 240 koni jest świetnym wyborem do tego samochodu. Oczywiście występuje jeszcze 2 litry TDI, słynne 170 koni, ale dajcie sobie z tym spokój. Tutaj musi być potężny silnik i musi być ta V6, bo ona robi niesamowitą robotę, jeśli chodzi o spalanie oraz także właśnie o dynamikę tego samochodu. To wszystko jest także ożenione ze skrzynią biegów właśnie z Forda. Ford postanowił zastosować tutaj 10-biegowy automat hydrokinetyczny, który jest znany z Forda Rangera Raptora czy Forda F-150 i jeszcze paru innych ciężarówek amerykańskich, która po prostu ma 10 biegów. Cały czas widzicie, jak te biegi się zmieniają. To jest wręcz tempo, które jest cały czas widoczne. Kiedy jedziecie spokojnie już powyżej 80 na godzinę, jedziecie na 10. biegu. Rozumiecie to? 10. bieg, tak jakbyście jechali jakąś ogromną ciężarówką. Faktycznie, ta skrzynia nie należy do jakichś super szybkich skrzyń biegów i trzeba trochę poczekać na reakcję, ale w końcu to jest także tego typu samochód, że
po prostu poczekacie na tą reakcję skrzyni biegów. Nie zmienia to faktu, że mamy tutaj także plus i minus na gałce. Możecie sobie skorzystać z 10 pełnych biegów lub także ograniczyć sobie tą skrzynię, na przykład, że chcielibyście jechać maksymalnie do 6 biegu. To jest bardzo fajny element przy ciągnięciu dosyć ciężkich przyczep, ze względu na to, że po prostu nie będzie się ten samochód męczył. On sobie na przykład dojdzie do 6 biegu, tak jak teraz w tym momencie, i on będzie sobie maksymalnie właśnie trzymał ten 6 bieg. Ja mogę mu dołożyć kolejne biegi i jakby tak wirtualnie po prostu sobie możemy sterować tymi biegami. Co nie zmienia faktu, że przy 10 biegach, przy 140 km na godzinę macie niecałe 2000 obrotów, co robi po prostu fenomenalne wrażenie. No macie coś niestety zabrane z tego. Albo dynamika, albo oszczędność, duża ilość biegów i tak dalej, i tak dalej. No tutaj musicie po prostu być na to przygotowani, że ten samochód torpedą nie jest, jeśli chodzi o tą skrzynię biegów. Niesamowite pozytywne wrażenie zrobił na mnie Volkswagen Amarok. To jest tak dobrze sklejony samochód, dobre prowadzenie, naprawdę świetna kultura pracy, jeśli chodzi o tą jednostkę dieslową. Dosyć duży moment obrotowy, nie jakiś kaszlący dwulitrowy silnik, czy tam nawet 2.8, tak jak w Hiluxie, tylko jest tutaj naprawdę bardzo przyjemnie, co jest wręcz zaskakujące jak na takiego typu samochód. Każdy, kto wsiadł do tego samochodu razem ze mną, był zdumiony, jak to potrafi jeździć po zwykłym asfalcie. Jeździ identycznie jak większość Volkswagenów, czyli to, co znają, także tutaj ma zastosowanie. Jeśli chodzi o spalanie, bo to też będzie Was najprawdopodobniej interesować. Jeśli zaczynacie jeździć tym samochodem po ciężkim terenie, zaczynacie bawić się trochę w tym terenie lub także macie taki typ pracy, że musicie dojechać na budowę, tam gdzie jest naprawdę ciężkie błoto i zaczynacie korzystać i z blokady, i z reduktora, no to faktycznie zaczyna spalanie dosyć mocno wędrować do góry. 14 do 16 litrów średniego spalania diesla, ale jeśli jeździcie tak jak ja, prosto w trybie totalnie laickim, automatycznym, po zwykłych drogach, to on będzie się odwdzięczał nawet świetną, powiedzmy, kulturą pracy, a także i średnim zużyciem paliwa, bo teraz aktualnie mamy okolice 11 do 12 litrów średniego spalania, a przy 80-litrowym zbiorniku, no to jak się postaracie, no to spokojnie te od 700 do 800 km na tankowaniu zbiornika spokojnie Wam wystarczy. Nie mogę się nadziwić po prostu, jak ten samochód jeździ, nie mogę się nadziwić to, jak zwykłe terenówki, które były i zwykłe pick-upy, które były dosyć mocno irytujące w codziennej jeździe, bo czuliście, że jedziecie wołem roboczym, że po prostu to nie jest komfortowy samochód, jak teraz niesamowicie mocno się to zmieniło i to zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat, gdzie wnętrze, gdzie systemy bezpieczeństwa, które tutaj są, bo jest ich naprawdę od groma, macie tutaj wszystko, czego byście chcieli sobie zapragnąć, włącznie z tempomatem aktywnym, włącznie także ze wszystkimi lane assistami i z autonomią, jak te samochody stały się po prostu komfortowe, a takie bardziej premium niż po prostu ciężkimi wołami roboczymi, bo tu jest naprawdę po pierwsze cicho, po drugie jest bezpiecznie, jest komfortowo, są świetne fotele, które Was trzymają na dłuższych trasach i są wygodne. I to nie jest w końcu ciężarówka, której macie dosyć po 100-200 km, tylko spokojnie możecie przejechać całą Polskę i nie będziecie zmęczeni tym, że jedziecie dużym, konkretnym pick-upem od Volkswagena. A tak naprawdę od Forda, ale w wydaniu Volkswagena. Tak oto wygląda Volkswagen Amarok. Ja jestem naprawdę niesamowicie pozytywnie zaskoczony. Volkswagen Amarok to jest jedno z lepszych i pozytywnych zaskoczeń, jakie wzięło nas naprawdę w tym roku. Volkswagen, który praktycznie nie produkuje takich samochodów, postanowił pójść do Forda i stwierdzić, że faktycznie oni lepiej robią te samochody. I okazuje się, że Volkswagen Amarok to jest jeden z najlepszych aktualnie pick-upów od razu po Fordzie, Rangerze, Raptorze czy zwykłym Rangerze. Świetnie jeździ po drodze. Okazuje się, że naprawdę samochód użytkowy może być także cichy, jadąc 140 km na godzinę. Ma konkretny 3-litrowe V6 TDI, a nie jakieś podstawowe 2.8 i 4 cylindry. Świetna kultura pracy, niskie spalanie oraz świetny napęd 4x4, który jest z nowoczesną formą, czyli z możliwością jeżdżenia w czteronapędzie także po zwykłym asfalcie. Podoba mi się ten samochód ze względu na to, że jest po prostu kompletną terenówką i taką rasową terenówką, ale także i świetnym samochodem na co dzień, który nie jest upierdliwy, który nie stwarza Wam problemu w tym, że jeździcie wielkim pick-upem. Okej, rozumiem. Jest naprawdę sporych rozmiarów,
ale naprawdę przyjemnie się go także parkuje. Jest w miarę zwrotny, a także po prostu ma sporo systemów bezpieczeństwa, a także i aktywny tempomat i mnóstwo dosłownie asystentów, które czuwają na każdym kroku, żebyście nie zrobili sobie krzywdy tym samochodem. I to mi się podoba. Podejście Volkswagena oraz właśnie Forda do stworzenia nowoczesnej terenówki, która jest faktycznie użytkowa i która może zabrać tonę ładunku na pakę i codziennie także pokonywać kolejne kilometry, pomagając Wam w Waszych trudnych pracach, takie jak budowlanka, czy różnego rodzaju inne także ciężkie prace właśnie do wykonania. No i co ważne, cena. 229 tysięcy złotych netto, tak, netto, ze względu na to, że ten samochód jest przeznaczony w większości dla firm i możecie odliczyć od niego pełen podatek VAT oraz pamiętajcie, że od paliwa także możecie odliczyć pełen podatek i to jest najważniejsze. Wersja Style, która jest podstawowa, ale ma wszystko na pokładzie to, co byście chcieli. Gdybyście chcieli już mieć naprawdę Amaroka w wersji takiej ulala, żeby wyglądał niesamowicie, miał świetny niebieski kolor i 21 cali, musicie przygotować jakieś 308 tysięcy złotych brutto już właśnie, żeby kupić taki samochód prywatnie. No i tak właśnie to wygląda Volkswagen Amarok. Jeden z fajniejszych samochodów użytkowych i jeden z fajniejszych pick-upów właśnie także na polskim rynku. No i co? Ja dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Nie zapomnijcie także o subskrypcji kanału Motorkiem, bo dzięki Wam oczywiście udało nam się zdobyć także kolejną markę do testów, czyli właśnie Volkswagena. Tak jakbyście chcieli, tak także się udało. Volkswagen także gości właśnie na Motorkiem. Dzięki za subskrypcję i także nie zapomnijcie o dwóch innych filmach, które w tym momencie się Wam wyświetlają, bo na pewno znajdziecie coś dla siebie. A my jedziemy się jeszcze pobawić trochę Volkswagenem Amarokiem, bo to niesamowicie dobry samochód. No co, do zobaczenia w następnym materiale. Dzięki, cześć, hej!